Tak, coś słyszymy, ale bardzo niewyraźnie. Nie jesteśmy do końca pewni, ale to prawdopodobnie jakiś maniak pirotechnik. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku, a dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. Romek jest dzisiaj bardzo tajemniczy. Kazał mi znaleźć szpikulec do lodu. Wiesz, po co mu jest to potrzebne? Szpikulec? Co on wymyślił? Poczekaj. Jeśli chodzi o ostre narzędzia, to znaleźliśmy tylko kosy kosynierów spod Racławic. Nic o szpikulcach. Przykro mi. I bądź ostrożna. Wyżyna Miechowska to niezwykle malowniczy region w południowej Polsce o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Wzniesienia zbudowane są z płasko zalegających margli kredowych, pokrytych żyznymi glebami lesowymi, które sprzyjają uprawie. Stąd region ma przede wszystkim charakter rolniczy. Waszym zadaniem będzie sprawdzenie, dlaczego te tereny są chronione, dla jakich roślin i zwierząt są one domem i co lokalna ludność zyskuje na tym, że te obszary są obszarami Natura 2000. Cybowa Góra. Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi. No tak, są to siedliska szczególnie zagrożone w skali europejskiej i nasz kraj ma obowiązek je chronić. Jesteście teraz w pobliżu Cybowej Góry. Murawy kserotermiczne. Mówiąc poetycko, to są takie łąkowe wyspy na oceanie gruntów ornych. Choć nie należy ich mylić ze zwykłymi łąkami, gdyż w przeciwieństwie do nich rozwijają się na bardzo suchym, kamienistym podłożu, zasobnym w węglan wapnia. Cały czas szukam informacji, do czego może być Ci potrzebny szpikulec. Bo na razie wiem tylko tyle, że Cybowa Góra jest jednym z kilku wzniesień pomiędzy polami uprawnymi, a ich zachodnie zbocza opadają w stronę wąwozu. Tylko co to ma wspólnego ze szpikulcem? No i dotarliśmy na Cybową Górę. Wyobraź sobie, Gosia, że tu wszystko jeszcze do czasu neolitu było porośnięte lasem grądowym. Natomiast jak przyszedł człowiek, odsłonił ten krajobraz i to, co było można, czyli tutaj w tych niższych położeniach, przystosował do upraw. Natomiast wzgórza, takie mniej przyjazne uprawom, były wypasane, więc one też były odkryte. Całkiem niedawno właśnie zaczął się proces zarastania, częściowo spowodowany przez człowieka, częściowo dzieje się to naturalnie. A słuchaj, a my gdzie mamy te murawy ksero? No właśnie stoimy na nich i chciałem, zróbmy małe doświadczenie, dobra? Tak. Proszę cię bardzo. Szpikulec? Co on wymyślił? Bądź ostrożna. I co, mam wbić, tak? A to ten szpikulec. To ten szpikulec, tak, wbij w glebę. I zobaczmy, O! ile to ma. Czekaj, wyciągnę centymetr. Przy ten, no i wyciągaj. Dobra, zmierzmy. Ile? 22. 22 centymetry. Chodź, pokażę ci odsłonięcie. Tu jest taka jakby odkrywka. I spójrz, to jest... No i ta skała nie pozwalała nam się przebić. To jest skała marglista, a nad tym mamy wąską warstwę gleby, tak zwaną rędzinę. Rędziny to płytkie i żyzne gleby powstałe w procesie wietrzenia skał wapiennych. Ciekawostką jest to, że słowo rędziny powstało od staropolskiego rzędzić, czyli gwarzyć. Ale właśnie w czasie orki żwir i kamienie, znajdujące się w glebie naturalnie, niejako gwarzą z rolnikiem. No. Mamy już pierwsze spotkanie.
Przekaż Romkowi i Małgosi. Dzień dobry, witamy dobry. serdecznie. Dzień dobry. Dzień Romek dobry. Zakusek. Chcielibyśmy się dowiedzieć na temat pochodzenia muraw kserotermicznych na Miechowszczyźnie. Rośliny kserotermiczne przybywały na obszar Polski Południowej po ostatnim zlodowaceniu. Wędrowały z południowego zachodu i z południowego wschodu, z terenów, które nie były objęte lodowcem. W późniejszych okresach wraz z rozwojem osadnictwa, uprawą roli, wypasem zwierząt domowych powstawały otwarte powierzchnie i powstawały równocześnie warunki do rozwoju muraw kserotermicznych. Później, jak kształtował się krajobraz rolniczy i malała powierzchnia lasów, to nastąpiły sprzyjające warunki z kolei do szerszego rozprzestrzeniania się muraw. I ta obecność muraw kserotermicznych tu, na Miechowszczyźnie, wynika właśnie z wielowiekowej działalności gospodarczej człowieka. Bez tej działalności muraw by nie było. A jakie warunki siedliskowe muszą być spełnione, aby powstały takie murawy kserotermiczne? Przede wszystkim podłoże. My tu mówimy o murawach nawapiennych, czyli na takich, na których poprzez procesy zwietrzenia wytworzyła się gleba, którą nazywamy rędziną. To są gleby płytkie, kamieniste. Z reguły zajmują miejsca dobrze nasłonecznione, eksponowane ku południowi, południowemu zachodowi, czyli musi być odpowiednia temperatura, wysokie nasłonecznienie. Sprawdź, co przyszło. Co się dzieje? Co palić? Ręce podpalić? Odebraliśmy nagranie z okolicy, w której teraz jesteście. Nie jesteśmy do końca pewni, ale to prawdopodobnie jakiś maniak pirotechnik. Dlaczego nie jesteście pewni? Nagranie jest pełne zakłóceń, ale postaramy się je odczytać. No. Natomiast wy oczy i uszy jak zwykle szeroko otwarte. Palić! Lecę! Flora obszaru Natura 2000 Kalina-Lisiniec stanowi niezwykle interesującą szatę roślinną, liczącą około 220 gatunków roślin, z czego ściśle chronionych jest 30 gatunków, niezwykle rzadkich w skali kraju. Dzień dobry, dzień dobry. Małgosia, bardzo miło. Dzień dobry. Romek Zakusek. To ponieważ my w sprawie tych storczyków, to chcielibyśmy tak od razu zacząć. W którym miejscu i ile gatunków tu występuje? W którym miejscu? To może wejdziemy sobie na obszar Natura 2000 Kalina-Lisiniec. Powołany został właśnie ze względu na storczyki i szczególnie obuwika, którego za chwilę zobaczymy. Ale ja Państwa zapraszam tu troszkę wygodniejszym wejściem. Dobrze. No i mamy pierwszego storczyka. To jest storczyk blady. Tak? Nieczęsta roślina w Polsce. Tu jest jeszcze kolejny storczyk, storczyk kukawka. Ale mamy tu jeszcze inne rośliny chronione, jak tutaj ten miłek wiosenny, a obok niego jest zawilec wielkokwiatowy. Pokażę Wam taką roślinę, dla której tutaj, takiego storczyka, dla którego ten obszar został utworzony. O, proszę zobaczcie, to jest obuwik pospolity. Jest to jedna z największych liczebnie populacji tego storczyka na Miechowszczyźnie. Także jest to bardzo okazała roślina. A coś tutaj mu zagraża? Tak, tak. Zagraża mu z jednej strony, powiedzmy, zarastanie tych muraw przez rośliny, które są bardziej takie ekspansywne, głównie krzewy i drzewa. A druga rzecz, zdarzają się przypadki wykopywania go przez ludzi do ogrodów. Zapytajcie jeszcze o obszar Dąbie. Jest tam i rezerwat, i obszar Natura 2000. Mam wrażenie, że te tereny nachodzą na siebie. Znajdujemy się na terenie rezerwatu Dąbie, ale także na obszarze Natura 2000 Dąbie. Jakie są różnice i czy te obszary się pokrywają? Obszary się pokrywają, a różnice polegają głównie na pewnej zaszłości historycznej. Rezerwat Dąbie utworzony był początkowo jako rezerwat ochrony ścisłej, ale w związku z tym, że człowiek przestał użytkować ten obszar,
na ten teren wkroczyły drzewa i krzewy. I on zaczął zarastać i tym sposobem zaczęła ginąć ta roślinność ku ochronie, której był on tu stworzony. Zniesiono tą ochronę ścisłą. Ten obszar został wpisany do obszaru Natura 2000 Dąbie, czyli w obrębie tego obszaru możemy wykonywać czynności polegające na takiej czynnej ochronie tej roślinności, którą tutaj chcemy chronić. Przyroda lubi płatać figle naszym wyobrażeniom. Wycinka drzew i krzewów kojarzy się z dewastacją, a tymczasem w pewnych warunkach, bez naszej ingerencji nie da się uratować cennych gatunków. Po prostu przyroda sobie bez nas nie poradzi. No i jak? Po drodze możemy na przykład zobaczyć źródło Jordan, które tworzy niewielkie jezioro o powierzchni około 32 m² i głębokości 3 metrów. Źródło znajduje się nieopodal dworu w Ściborzycach. Recept tego wywijania! Recept tego wywijania! Już wiem. Wiem, co to jest. Ręce z tego wywijania. No tak, to jest ręce z tego wywijania. Pracuj na tym dalej. Popatrz, tam się kąpią ptaszki. Tam? No. Który Już miejsc? ci mówię, które. Tam na brzegu. Pliszka, Tak, siwa. Jest muchałówka, tak. szara, A wróbelek też jest? wróbelek. No jak? Piękny, szmaragdowy kolor. Widzisz? Cudne. Tam biją źródła, biorą swój początek między skałami wapiennymi. Takie zjawiska krasowe, takie wywierzyska są typowe dla ziemi olkuckiej. A ciekawa jest temperatura tego miejsca, bo woda mniej więcej ma stałą temperaturę około 10 stopni, zatem w zimie nie zamarza. Teraz A latem to lodówka. jest chłodno. Tu się ktokolwiek kąpie? Nie. Nie sądzę. Źródełko z pewnością nie było basenem, ale lodówką jak najbardziej. Kilkaset metrów stąd w Ściborzycach stoi dwór. Dawniej jego właściciele ze względu na stałą temperaturę wody przetrzymywali tam żywność. Inni wspominają o leczniczych właściwościach tej wody. Ponoć bardzo dobrze leczy choroby oczu i pobudza apetyt. A czekaj, przypomniałeś mi, że jestem głodna. Można coś zjeść w okolicy? Ależ jak najbardziej. Okolica słynie z dobrego, regionalnego, staropolskiego jadła. Dla was to jednak za wcześnie, musicie trochę popracować. Radzą popalić! Recept wywijania! Strażacy! Kąt tego wywijania! Strażacy! Wiem, to chyba raczej im spuchną. Tak, ręce spuchną od wywijania, rozumiesz? Słuchaj, ale to wcześniej to jest na pewno dadzą popalić. Nie, ja nie mogę pracować w takich warunkach. Macie kolejne spotkanie. Tutaj widzimy takiego ciepłolubnego chrząszcza, olejicę fioletową. Dość duży owad, osiągający nawet 3-4 cm długości. To jest szczególnie samica tuż przed złożeniem jaj z takim właśnie odwłokiem wypełnionym kilkoma, nawet tysiącami jaj. Chrząszcze z rodziny majkowatych, spokrewnione bardzo blisko z olejicami, zawierają kantarydynę, substancję, która była w przeszłości wykorzystywana właśnie jako afrodyzjak, czy teoretycznie pobudzający właśnie przy niedyspozycji seksualnej u mężczyzn. Majka lekarska, czyli inaczej mówiąc pryszczol lekarski, nazywany właśnie też czasami chrząszczem hiszpańskim czy muchą hiszpańską właśnie. Chodźmy tutaj i chciałem wam pokazać taki pewien nietypowy gatunek jak na nasze warunki pająka, którego się zazwyczaj nigdy nie widuje na powierzchni ziemi, ale można zobaczyć ślady jego obecności w postaci obszędów łownych. Chodźcie, zobaczcie, co tutaj chodzi po powierzchni. Zobaczcie. Tu miejsce. Jest. To jest ten pająk? Tak. Ładny jest nawet. Tu widać, mamy zdeptaną trawę, może gdzieś był w obszędzie. Myśmy uniemożliwili mu ucieczkę i mamy atypusa na powierzchni. W zasadzie takich przypadków... A czy one gryzą? No nazwa gryziel stepowy sugeruje, że one gryzą, ale ukąszenie tego pająka jest niegroźne dla człowieka. Ale proszę zobaczcie, jak potężne są helicery tego gatunku. Jest to jego
narzędzie zarówno służące do polowania, jak również narzędzie służące do kopania nor. Tutaj widzimy z tyłu jego kądziołki pszenne. Te kądziołki pszenne tak przypominają jakby nieco kikutowate odnóża. Czyli on ma gdzieś koło 1,5 centymetra chyba, Tak, on ma około 1,5 centymetra. Czyli może być 2 razy większy. 2 razy większy, gdy był dorosły. To jest osobnik, powiedzmy, młodzieńczy. Jest to gatunek właśnie blisko spokrewniony z tymi dużymi tropikalnymi ptasznikami, które się czasami hoduje w terrariach. Romku, Małgosiu, zgłoście się. Słuchajcie, to ten sam dźwięk, ale jakby bliżej. Jak to u was słychać? To ewidentnie muzyka. Coś jakby orkiestra. No dobra, bądźcie czujni. Słuchajcie, tymczasem czeka na was pan Tomasz Korczyński, kolejny hodowca, dla którego owce to 3 w 1. Pasja, przedmiot badań, no i źródło zarobku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, Małgosia, bardzo miło. Tomasz Korczyński. Romek Mikusek. Jesteśmy bardzo zainteresowani informacjami na temat tej rasy owiec. Może nam pan coś powiedzieć? Jest to bardzo ciekawa rasa. Jest to owca olkuska. Charakteryzuje się tym, że rodzi dużą ilość jagniąt, czyli charakteryzuje się wysoką plennością. Dosyć często pojawiają się liczniejsze mioty, składające się z 3, 4, 5, 6, a maksymalnie nawet z 7 jagniąt. Taki przypadek w tym gospodarstwie był w roku 1998, kiedy owca Gwiazda urodziła i odchowała 7 jagniąt. Jak się pan zainteresował hodowlą owiec? Hodowlą owiec zainteresowałem się, będąc jeszcze studentem Akademii Rolniczej w Krakowie, gdy podjąłem decyzję, aby mieszkając w Krakowie wyprowadzić się z miasta i zamieszkać tutaj w gospodarstwie moich dziadków. I wówczas to zwróciłem uwagę na plenną owcę olkuską. Uznałem, że w niewielkim gospodarstwie, jakim wtedy to gospodarstwo było, aby podnieść dochody tego gospodarstwa, warto, aby owce rodziły większą ilość jagniąt. A w jakich warunkach ona była wypasana dawniej i w jakich warunkach wypasana jest teraz? Była wiązana na lince bądź łańcuchu i palikowana przy drożnych rowach, na miedzach, w sadach. A obecnie, jeżeli to są większe stada, które liczą już 20-30 sztuk, ona jest wypasana kwaterowo, czyli określona część pastwiska jest ogrodzona i na takiej kwaterze wypasa się przez kilka dni. Następnie jest przepędzana na następną kwaterę. Jeżeli tych kwater jest kilka, wówczas ta owca przechodzi kolejno przez te kwatery, a te poprzednie odrastają. Program ratowania muraw kserotermicznych udało się połączyć z programem ratowania ginącej rasy owcy olkuskiej. Pierwsze prace nad odtworzeniem tej owcy to na pewno jest sprawa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Witolda Grabowskiego z Domaniewic. W następnym okresie ja się już w te prace włączyłem i te prace trwają do dzisiaj. Podkrakowski krajobraz, dobrze znany z malarstwa Wyspiańskiego, Tetmajera, po prostu zanika. Ale można go jeszcze podziwiać tutaj, na ziemi miechowskiej. Niestety zanika tradycyjny wypas muraw, co zagraża roślinom i zwierzętom chronionym. Ale na szczęście z pomocą przychodzą owieczki olkuskie, które są jak naturalne kosiarki. Zjadają wszystko, co przeszkadza tym roślinom w rozwoju. Zagrają, tak. No właśnie. Zagrają koncertowo. Strażacy zagrają koncertowo. O już oni dadzą popalić! Ręce im spuchną od tego wywijania! Przyjdźcie! Już oni dadzą popalić. Ręce im spuchną od tego wywijania. Przyjdziecie, strażacy zagrają koncertowo. Będzie zabawa. Halo baza, pełen sukces. Ale jest mały problem. Sami ich nie złapiemy, patrzcie. Nie wiem, może jestem przewrażliwiony, ale to był sarkazm? Na wszelki wypadek wmieszajcie się w tłum. Zaraz, zaraz. Przecież wy jesteście w Harsznicy, kapuścianej stolicy Polski, na wielkim święcie Dni Kapusty. Corocznie gromadzi się tutaj kilkadziesiąt tysięcy osób. Organizowane są wystawy, szkolenia, seminaria. Prezentowany jest dorobek regionu, zarówno kulturalny, jak i kulinarny. Harsznicka kapusta kwaszona została wpisana na listę produktów tradycyjnych. Małgosiu, jeśli wciąż jesteś głodna, to w zasięgu ręki masz najsmaczniejszy na świecie
Harsznicki Bigos. No to kończymy tę misję. Wy świętujcie, a ja pędzę do mamy na Bigos. Do zobaczenia. Witam wszystkich zebranych na naszym świecie kapuścianym. Rok 19. Harsznicki Dzień Kapusty. Kiedyś zaczynaliśmy bardzo skromnie, od grup i osób gdzieś na harsznickich polach kapuścianych. Po latach nasze Dni Kapusty to już dosyć spora impreza, która wykracza swym zasięgiem poza